Coloride to nowa marka polskich graveli, która ma bardzo ciekawy pomysł na te rowery. Na jednym z nich przejechałem krótką vanogę gravel. Jak sprawił się ten rower, jaka jest ich historia, tego dowiecie się z tego filmu. Koncepcja jest prosta. Jeden rower i wiele możliwości. Na vanodze startowałem na najbardziej odjechanej wersji z konfiguratora, czyli z paskiem i amortyzatorem, z napędem Shimano Alpine Di2, widelcem RockShox Rudy i kołami DT Swissa. Miałem tam też opony Michelin Power Gravel 40 mm, waga tamtej wersji to 12 kg, cena około 17 tysięcy złotych. Jeszcze 5-10 lat temu rowerów z paskiem praktycznie nie było. Teraz jest już kilka takich firm, a Coloride jest jedną z pierwszych, która oferuje gravele z takim napędem. Rewelacja. Rowery są produkowane bardzo lokalnie, ramy są produkowane i lakierowane w Polsce, a składane w podpoznańskim Puszczykowie i Rogalinku. Jednocześnie ramy łączone są z renomowanymi komponentami takimi jak koła DT Swissa, napędy SRAM i Shimano, kokpity i sztyce od Pro. Najfajniejsze jest jednak to, że rowery można sobie konfigurować online. Jest też parę wersji kolorystycznych, inspirowanych ptakiem kraską, ale za dopłatą można zamówić wersję według własnego pomysłu. A teraz zobaczycie producentów i właścicieli marki Coloride, czyli Sebastiana i Natalię, którzy opowiedzą w paru słowach o tym, skąd wziął się pomysł na te rowery i o co w tym wszystkim chodzi. Sama idea powstania jednego roweru do wszystkiego po wielu latach eksploracji różnych rodzajów rowerów, od MTB przez szosy, później przez falę powrotu do rowerów uniwersalnych, czyli powszechnie teraz nazywanych gravelami, spowodowało, że nasz garaż wypełnił się po brzegi dużą ilością rowerów, a tak naprawdę nie mieliśmy jednego wielozadaniowego roweru na co dzień. I to chyba trochę też idea Natalii, żeby less is more, mniej to więcej. I dzięki temu kombo różnych przemyśleń wokół roweru powstał projekt Coloride. Mamy jedną ramę, na której możemy zastosować różne rodzaje widelca. Można zastosować amortyzator, można zrobić flat i drop bara. No i przede wszystkim można zmienić napęd. To miała być idea, która ewoluuje razem z bikerem. Z jego pomysłem na siebie, z jego pomysłem na trasy. Idea aluminium wystąpiła dlatego, że jest to materiał prostszy do seryjnej produkcji po prostu, ale zastosowaliśmy tutaj też inny rodzaj aluminium, nie taki standardowy, hydromorfowalny, który można nabyć w każdym standardowym rowerze. Natomiast tutaj jest trochę sztywniejsze, bardziej odporne na drgania, aluminium lepszej jakości. Na ten sezon mamy rowery w malowaniu inspirowanym ptakiem kraską, jak już wspomniałeś. Jest to kraska blue, orange i lila w naszym wykonaniu. Aczkolwiek inspirujemy się naturą ogólnie, czyli na przykład minerały, czy wszystkie kolory, które występują w przyrodzie, no bo jest to fantastyczna feria barw i jakby nie trzeba sięgać po więcej, szczególnie, że my na co dzień żyjemy w naturze. Stąd się wywodzimy. Sebastian jest leśnikiem z wykształcenia. Ja jestem fanką po prostu przyrody i bliskości natury. Nasze dzieciaki są tak wychowywane, więc jak najbardziej przyroda. Teraz przejdźmy sobie do szczegółów tego roweru. Co ważne, to jest tylko jedna z wersji. Tutaj w Coloride możecie sobie wybrać bardzo dużo różnych opon, napędów, różnych komponentów. Możecie sobie to zmieniać. Można wybrać na przykład karbonowe koła. Jest tego naprawdę sporo. W tym wypadku mamy opony Pirelli Cinturato Gravel H 45 mm, aczkolwiek wypadają one jeszcze szersze, bo zmierzyłem i mają 49 mm szerokości. Obręcze DT Swissa GR 531DB, solidne, aluminiowe, napęd SRAM Apex AXS, czyli elektroniczny. Tutaj jest zewnętrzny akumulator, który można sobie wypiąć. Co ważne, jest to grupa już w pełni bezprzewodowa, w przeciwieństwie do rozwiązań od Shimano na przykład. Duża kaseta, 11,44 zęby, hamulce również od SRAMa. To, co tutaj widzicie, to są haki, bo ten rower może mieć też założony pasek i ta rama nawet, ona jest rozpinana, a haki tak wyglądają, dlatego że można je przesuwać i regulować, jeżeli mamy pasek i musimy zmieniać jego naciąg.
Korba SRAM Apex, tutaj też jest 40 zębów. Jeżeli chodzi o pozostałe komponenty, to mamy tutaj firmy Pro, sztycę aluminiową, siodełko to jest Fizik Argo 165 mm, bardzo szerokie. Jeżeli chodzi o kokpit, to mamy tutaj aluminiowy mostek, aluminiową kierownicę, klamką manetki to SRAM Apex, też tutaj elektroniczne i bardzo ładnie dopasowana owijka do koloru ramy. Widelec jest tutaj w pełni karbonowy, jest to wersja niska. Coloride ma też wersję taką wyższą, która jest wtedy równej długości co amortyzator, jeżeli chcielibyście sobie przekładać. Tu jest wiele punktów montażowych do bagażu, jest też sztywna oś, podobnie jak z tyłu. Jeżeli śledzicie mój kanał, to pewnie wiecie, dlaczego wolę paski zamiast łańcucha. Duża trwałość, niemal bezobsługowe działanie, cicho, czysto i z niskimi kosztami eksploatacji. Do jazdy rekreacyjnej i na co dzień nie ma lepszego rozwiązania. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tego typu systemach, to możecie zobaczyć moje filmy. Linki wyskoczą Wam teraz w górze ekranu. Tutaj mamy wersję z łańcuchem. Dlaczego? Jest to po prostu wersja bardziej sportowa, nastawiona na szybszą jazdę. Mamy też sztywny widelec, w przeciwieństwie do tego, czym jechałem vanogę. Ten rower, który widzieliście przed chwilą szczegółowo, kosztuje około 13 000 złotych i waży około 10 kg. Fajna koncepcja, markowe części, sympatyczni właściciele. Ale jak to jeździ? Bardzo fajnie. Jest to wygodny gravel o turystycznym nastawieniu. Pozycja jest wygodna, wysoka, rower jest bardzo stabilny i łatwy do opanowania przy większych prędkościach. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to sprzęt z kategorii gravel racing. Ciasne zakręty, strome podjazdy i tym podobne to nie jest jego naturalne środowisko. Oczywiście, zależnie od wersji, rower może być mniej lub bardziej sportowy. Na vanodze miałem chyba najbardziej turystyczną jego odmianę, a dziś pokazuję Wam tę bardziej sportową, ale z założenia nie jest to rower do ostrego ścigania. Podczas vanogi jechało mi się bardzo wygodnie, nie miałem żadnych problemów z drętwieniem rąk, bólem pleców, dodatkowo na szybkich, szutrowych zjazdach czułem się naprawdę pewnie. Napęd na pasek to już inna historia. Osobiście uważam, że do ścigania ze względu na większe opory piasty wielobiegowej nie jest to najlepszy wybór. Podobnie jak amortyzator, który dobrze pochłania większe dziury, ale drgań wysokiej częstotliwości już tak dobrze nie wybiera. Hamulce GRX-a były rewelacyjne. Opony Michelin mimo małej szerokości 40 mm zaskakująco dobrze trzymały, a napęd Shimano Alpine 11 Di2 po zrobieniu około 400 km pokazywał, że zostało mu jeszcze około 3/4 akumulatora. Testowałem już Di2 w szosie z Ultegrą i tam elektroniczna przednia przerzutka była bardzo wygodna, ale w tym wypadku wybrałbym wersję linkową. Dlaczego? Używam linkowego Alpine'a od lat i nie mam z nim żadnego problemu. Biegi zmieniają się błyskawicznie i prawie bez żadnego oporu. Tutaj oczywiście też, ale ich zmiana jest mało wyraźna, przez co nieraz nie byłem pewien, czy bieg już się zmienił, czy nie. Fajne jest to, że do klamkomanetek można podłączyć Garmina i na przykład przerzucać w nim ekrany bez odrywania rąk od kierownicy. Niezły bajer, ale dopłata 3500 zł za coś takiego jest dla mnie trochę nieuzasadniona. I wiecie co? To jest właśnie w tym rowerze fajne. Chciałem koniecznie pojechać vanogę na takiej wersji. Sprawdziłem i stwierdzam, że wolę sztywny widelec i napęd z łańcuchem do tego typu jazdy. Nie muszę zmieniać całego roweru, mogę wymienić napęd i amortyzator i mogę jeździć dalej. Taka właśnie jest idea Coloride'a. Mogę sobie tu wstawić inne koła, inny napęd, zmienić kierownicę na prostą, a rama ciągle pozostaje ta sama. Na stronie Coloride'a znajdziecie prosty konfigurator, w którym można posprawdzać sobie, jakie są opcje i ile dana wersja kosztuje. Na wersji, którą teraz widzicie, przejechałem znacznie mniej, ale od razu widać spore różnice. Rower jest około 2 kg lżejszy, wysokość kierownicy mniejsza przez krótszy widelec. Rower ma też szersze opony Pirelli Gravel H, szersze siodełko, które bardzo przypadło mi do gustu i napęd SRAM Apex AXS, który działa mega sprawnie. Od razu czuć jednak, że nie jest to Shimano, biegi wchodzą ciszej i bez takiego metalicznego odgłosu jak w GRX-ie. Zalety. Fajna koncepcja na jeden rower z wieloma możliwościami. Lokalna produkcja i polska myśl techniczna. Super konfigurator na stronie. Nieskończone możliwości personalizacji wyglądu ramy. Solidne komponenty. Różne wersje napędu, w tym pasek. Wersja z amortyzatorem RockShoxa lub zwykłym karbonowym. Możliwość indywidualnego stworzenia roweru, np. z innymi kołami niż w konfiguratorze. Bezpośredni kontakt z producentem, co jest zupełnie niemożliwe w przypadku masowo produkowanych rowerów. Pięknie wykonana rama z wygładzanymi spawami. Niesamowite połączenia kolorów. Ten rower, który dzisiaj widzieliście, robi piorunujące wrażenie. Wady. Cena trochę wyższa niż w przypadku masowo produkowanych rowerów. Wersja z amortyzatorem i paskiem jest ciężka i waży około 12 kg. Aluminiowa rama średnio pochłania drgania wysokiej częstotliwości. Jak wasze wrażenia?
Podoba Wam się możliwość personalizacji, czy wolicie masowo wytwarzane rowery, za to w niższej cenie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, to rower bardzo mi się spodobał, zwłaszcza w tej wersji kolorystycznej, ale w wersji z paskiem, którą jechałem Vanogę, raczej bym go nie wybrał. Dlaczego? Dlatego, że obecnie potrzebuję gravela głównie do ścigania, ale gdybym miał jeździć tak turystycznie i bardziej rekreacyjnie, to myślę, że byłby to idealny wybór. Rower jest pięknie wykonany, a wiele punktów montażowych sprawia, że można obliczyć go na naprawdę dalekie wyprawy. Jeżeli więc szukacie tego typu sprzętu, a dodatkowo zależy Wam na indywidualnym podejściu do klienta, to mogę Wam ten sprzęt zdecydowanie polecić.